wielu miesięcy odkrywamy inspirujące miejsca i poznajemy niezwykłych ludzi. Ludzi, którzy potrafią przekraczać wszelkie granice i aby docierać do tych najbardziej potrzebujących, sięgają nawet chmur. Dlatego nie mogło nas zabraknąć na Podhalu, a dokładniej w Zakopanem, gdzie wielkie góralskie serca wnoszą miłosierdzie na najwyższe tatrzańskie szczyty w Polsce. I już od ponad 100 lat są sprawcami wielu górskich happy endów. Dzisiejszą stronę dzienniczka zapisujemy w tym miejscu, w siedzibie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A przyciągnęli nas tutaj swoją niezwykłą odwagą, szlachetnością i bohaterstwem ratownicy Topru. To, co przez te ułamki sekundy, co się leci z lawiną, to się przed oczami ma całe życie. Rozmaite myśli przychodzą. Na przykład, po co ja tu przyszedłem? A za chwilę jest kontrast, że trzeba by było jakąś zdrowaśkę zmówić. Myśmy czasem nawet mówili, że jesteśmy wysokogórską filią Orkisza, a Orkisz miał w Zakopanem zakład pogrzebowy. Praca ratownika to jest praca zespołowa. To pracuje cały zespół, żeby dać wszystko dobro drugiemu człowiekowi. I tak staram się przez całe życie robić. Nie tylko zbierać kasę do wora i do pończochy, ale tą kasą się podzielić. Prawda? Czy przeżyciami, czy bytnością, czy odpowiednią drogą taternicką, to też samotnicy bardzo źle kończą. Tylko dobrze, długo się trzymają ci ludzie, którzy mają dużo miłosierdzia w sobie. Ktoś powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie swoim działaniem, postępowaniem dać coś drugiemu człowiekowi. Tutaj nie może i nie popracuje dużo, nie będzie długo ratownikiem człowiek taki, który tego miłosierdzia nie ma. To nie jest tak, że to jest wyjście na rozkaz, prawda, że, prawda, albo leżę sobie w domu, mam telefon, prawda, że jest jakaś wyprawa, to kurczę, mnie to nie dotyczy, bo dzisiaj leje, prawda, będę spał. Nie. To jest Podhale, prawda. Od lat utarło się, że tutaj od wszelkich przepisów ważniejsze jest słowo. Jak się rzekło słowo, przyrzekło się, do tego słowa trzeba dotrzymać. Ja byłem wychowany w takim duchu, że trzeba temu drugiemu człowiekowi pomóc. A żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc, to trzeba przepracować trochę w takiej strefie niebezpiecznej. Tych akcji przeszedłem w swoim życiu ponad 400. Wieloosobowych wypraw ratunkowych. Uratowałem tutaj w Tatrach i znosiłem, brałem udział w wózkach narciarskich, tak że mogę śmiało powiedzieć, że ponad 1000 osób udzieliłem takiej czy innej pomocy. Dobrze, czekamy. W 2003 roku doszło do takiej wielkiej tragedii lawinowej w Tatrach podczas wycieczki na Rysy. Zginęło 8 osób, to byli uczniowie z liceum Stychów. Ratownicy stanęli przed taką sytuacją, że nie dało się nic zrobić i odnaleźć już ciał, bo już było wiadomo, że po pewnym czasie, ze względu na rozmiar lawiny i dokąd ta lawina dotarła, nic więcej zrobić. Część tych osób została wtłoczona przez te masy śniegu do czarnego stawu, na którym lód popękał. Nie dało się tam wejść w żaden sposób, no po prostu trzeba było kilka miesięcy czekać, aż zaczną lody, śniegi tajać, żeby te osoby, te ciała wydobyć, prawda? I no po prostu człowiek jest bezsilny. Sytuacje są różne, ale to nie jest tak, że ratownicy mają tylko same smutne i tragiczne wyprawy. Bywają też sympatyczne, miłe, zwłaszcza wtedy, kiedy zdąży się na czas, nikomu się nic nie stało, udało się pomóc, bezpiecznie sprowadzić, prawda? I wtedy to jest fajne. Ja zawsze dziękuję Panu Bogu, że wracam cały
zdrowy z akcji, że nic mi się nie stało, że nie odniosłem kontuzji i tak dalej. Tym bardziej, że również mój syn jest w pogotowiu, no i też cieszę się, że jest, ale też jako ojciec, no, też się martwię i czasem, prawda, wiem, co to za sobą niesie. Tak samo w przewodnictwie, jak i w ratownictwie od zarania tej służby były takie rodzinne zajęcia mieli ludzie. Takie rody jak gąsienica Wawrytko, Jakub, jak gąsienica powiedzmy Byrcyn, taki ród jak Marusarz Jarząbek, to z kolei Jakub Wawrytko wprowadził 5 synów do pogotowia naszego. To wszystko do tej pory jest podtrzymywane i tak trwa. Mogę bywać w górach, prawda? Mogę być przydatny, no jak to mówią, no, im wyżej, tym bliżej Pana Boga. Dziś przekonaliśmy się, jak realizować miłosierdzie w chmurach. W następnym odcinku z Wysokich Gór wracamy na ziemię, żeby tym razem porozmawiać o miłosierdziu na krawędzi. Do zobaczenia wkrótce.